Wiedeń to miasto wielkich ludzi. Tu szalał Mozart. Polak otworzył pierwszy fast food. Mówi się, że również pierwszą kawiarnię. Jedna cesarzowa wprowadziła obowiązek 6-letniej szkoły. Inna dbała o swój wygląd niczym współczesna influencerka. Jest też autograf Beethovena obok Snoop Dogga. Takie cuda tylko w jarmarcznej stolicy Austrii. Zaproszenia zaprzyjaźnionych blogerek z Wiednia na świąteczne jarmarki nie mogliśmy i nie chcieliśmy odrzucić. Tym bardziej, że jeden z nich został okrzyknięty globalnym zwycięzcą. Jesteśmy pod ratuszem. Ten jarmark został ogłoszony najpiękniejszym jarmarkiem na świecie przez CNN. Ludzi jest tutaj naprawdę mnóstwo. A zaznaczmy, że w stolicy Austrii świąteczne jarmarki są organizowane w co najmniej kilkunastu miejscach. Przyciągają one ludzi jak magnes. Ten poza kramami oferuje lodowisko, bajkowe ozdoby i karuzele, co z pewnością dodatkowo zachęca. Piękne oświetlenie wieczorową porą wspaniale podkreśla nie tylko sam festyn, ale i niesłychanie piękną perełkę architektoniczną w postaci neogotyckiego ratusza. Urzekają tu liczne arkady, rzeźby i figury, z najważniejszą figurą rycerza na szczycie środkowej wieży. Według ówczesnego prawa świecki budynek nie mógł być wyższy niż wieża sąsiadującego kościoła, w tym przypadku wotywnego, do którego jeszcze dojdziemy. Tak więc wieża ratusza jest o metr niższa, ale z rycerzem już wiedzie prym. Choć nie w całym mieście. Ten laur należy do katedry wiedeńskiej, która z wieżą liczącą 136 metrów przez wiele lat była najwyższą miejską budowlą. W niższej wieży wisi jeden z największych dzwonów w Europie o nazwie Pumerin. Waży 20 ton, a samo serce ponad 600 kg. Odlany z brązu z tureckich armat, zdobytych podczas odsieczy wiedeńskiej. Nie muszę chyba przypominać, że jej bohaterem był nasz król Jan III Sobieski. Główna świątynia wiedeńska to katedra świętego Stefana. No właśnie, wszędzie jest Stefana, a u nas w Polsce chyba nie potrafią się zdecydować Stefana czy Szczepana. Katedra jest dostępna, codziennie otwarta i właściwie większość można zobaczyć sobie bezpłatnie. Jest też opcja płatna, kiedy można wejść do prezbiterium i na wieżę. Wnętrze robi ogromne wrażenie. Przenika cię powiew setek lat przepełnionych sztuką, kulturą i wiarą. Niezwykła jest kazalnica, stanowiąca perełkę późnogotyckiej rzeźby. Tutaj ślub brał Wolfgang Amadeusz Mozart. Tutaj też odbył się jego pogrzeb, do czego jeszcze wrócimy. Katedra stoi na placu Świętego Szczepana, najstarszej części miasta, będącej sercem Wiednia. Jest to najpiękniejszy, a z pewnością najbardziej wystawny deptak stolicy. Gorąco polecamy przejść się nim również po zmroku, gdy ozdoby i oświetlenie dodaje magicznego tchnienia. W ciągu dnia natomiast światło słoneczne odbija się od szklanych tafli, tworząc figlarne bliki. To najpiękniejszy fragment historycznego centrum. Jeżeli też tak uważasz, to zostaw łapkę w górę pod filmem, za co z góry dziękujemy. W 1902 roku Trześniewski, czyli polski krakowianin, wymyślił w Wiedniu coś takiego jak szybki bufet. Dziś nosi nazwę bufet Trześniewskiego. To szybkie kanapeczki, które wówczas w eleganckim Wiedniu były czymś nie do pomyślenia. Jego slogan to było niewypowiedzianie smacznie. Miało to podwójne znaczenie. Po pierwsze, kanapeczki były pyszne, a po drugie, nikt wtedy nie umiał wypowiedzieć nazwiska Trześniewski. Tak, nasze polskie nazwisko przywołuje Wiedeńczyków nie tylko na głównym trakcie, ale i w wielu innych miejscach stolicy, bowiem punktów z kanapkami jest kilka. Do dzisiaj są pyszne i kolorowe. Pomiędzy budynkami efektownie wyłania się kościół Świętego Piotra. Dawno temu, bo w IV wieku, gdy istniała tu rzymska osada Vindobona, stał w tym miejscu wczesnochrześcijański kościół. Dziś to barokowa perełka, której wnętrze można zwiedzić bezpłatnie. Z głównego deptaku wyjdziesz na inny piękny plac ze wspaniałym kompleksem Hofburg. To rodowa siedziba Habsburgów,
która była ich gniazdem przez 600 lat. W filmie pokażemy też ich letnią, imponującą rezydencję, także zostań z nami do końca. Przez stulecia przewinęło się w Wiedniu wiele postaci, które odegrały istotną rolę, ale cesarzowa Elżbieta była wyjątkowa. Sisi jest w Wiedniu tak uwielbiana jak Daisy w Pszczynie. Bardzo dbała o urodę i o ładną figurę. Miała 1,72 m wzrostu i ważyła przy tej wzroście zaledwie 48 kg. Dbała o to, by nie przytyć, a za mną widać Muzeum Sisi. Tutaj mieszkała i tu buntowała się przeciw dworskim konwenancom i ograniczeniom. Po tragicznej śmierci swojego syna Rudolfa wiele podróżowała, unikając Wiednia. Została zamordowana przez anarchistę pilnikiem do paznokci, co tylko spotęgowało miłość i sympatię do jej osoby. Hofburg oraz przylegający Heldenplatz kryją wiele wspaniałych muzeów z cesarskim skarbcem, austriacką biblioteką narodową czy apartamentami cesarskimi. Dogłębne zwiedzanie tych miejsc może pochłonąć pewno cały dzień. My tymczasem nieopodal podziwialiśmy niezwykły budynek parlamentu. Projektant, wzorując się na greckiej architekturze, chciał podkreślić znaczenie słów demokracja czy polityka, których kolebką jest właśnie Półwysep Bałkański. Za mną pomnik Marii Teresy, bo to plac jej imienia. Uwielbiana przez Austriaków, nazwana Matką Narodu. Była cesarzową, niekoniecznie kochana przez Polaków, bo to za jej życia odbył się pierwszy rozbiór Polski. Uczniowie chyba też za nią nie przepadali, bo to ona wymyśliła 6-letni obowiązek szkolny. Na tym placu również organizowany jest świąteczny jarmark. Ten, tak jak i inne, jest bardzo gustowny, z kramami w jednym stylu, za to z przeróżnymi ozdobami i rękodziełem. Niedaleko stąd do Opery Wiedeńskiej. Jeżeli masz szczęście, to wnętrza uda Ci się zwiedzić za darmo podczas prób artystów. Nam szczęście nie dopisało, więc podziwialiśmy niesamowite wnętrza pobliskiej kawiarni. Zresztą z kawą związana jest polska ciekawostka. Podobno pierwszą kawiarnię w Wiedniu otwarł niejaki Kulczycki, żołnierz Sobieskiego po słynnej bitwie wiedeńskiej. Dodawał on do kawy miód i mleko, co było wówczas wielką nowością. Tak naprawdę to podobno tylko legenda, a pierwszą kawiarnię otwarł Ormianin, ale miło wiedzieć, że o Polakach się tutaj mówi. Niemniej jednak, nawet jeżeli nie był on pierwszym, to i tak zasłużył na swój pomnik w stolicy Austrii. A konkurencja wiedeńskich osobistości jest bardzo duża. Jednym z najbardziej znamienitych mieszkańców Wiednia był Amadeusz Mozart. Już jako 6-letni chłopiec tutaj koncertował, co wywołało niemałe zdziwienie i oszołomienie. A właśnie zwiedzamy jego muzeum, w którym to budynku zmarł w 1791 roku. Jako 35-letni mężczyzna i możecie sobie wyobrazić, jak był bogaty, a zmarł i został pochowany w sposób bardzo ubogi, nawet dokładnie nie wiadomo, gdzie jest pochowany, dlatego że prowadził bardzo hulaszczy tryb życia i przetrwonił cały majątek. W muzeum przemierza się kolejne pomieszczenia, słuchając jego niesamowitych kompozycji. Multimedia tu nie tylko są. One Cię otaczają, wręcz uderzają i pochłaniają. Od przejmującej sali ze świecami, przez taką, w której to Ty wybierasz brzmiące instrumenty, po wręcz psychodeliczny pokój. Wszędzie sporo się dzieje, ale główną osią są jego wybitne dzieła. Niewątpliwie Mozart był geniuszem. Można sobie tylko wyobrazić, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby nie skończył tak szybko. Spoglądam na wizerunek Mozarta, bo właśnie w tym budynku, w którym się znajdujemy, jako 6-letnie dziecko przebywał właśnie młody Mozart, który tutaj koncertował wówczas w Wiedniu. A ten budynek to obecnie elegancki, butikowy hotel, w którym śpimy, to Das Tigra.
Wspaniale nas tutaj ugoszczono, serwując pyszne i różnorodne śniadania. Hotel znajduje się niemal w centrum, więc zanim wrócimy do przemierzania ciekawych zaułków Wiednia, odwiedzimy pobliskie 2 jarmarki. Jeden z nich jest przy dawnym klasztorze benedyktynów. Tradycje targowe sięgają tutaj średniowiecza. Być może dlatego atmosfera tu panująca jest najbardziej intymna i przytulna. Koniecznie też zajrzyj do pasażu pałacu Ferstel. Wspaniałe zdobienia, wykonane w stylu weneckim, czarują. A przy okazji zapraszamy na nasz film o tym wspaniałym mieście na wodzie. Co ciekawe, w tym samym budynku, ale po drugiej jego stronie, znajduje się słynna kawiarnia Cafe Central, do której kolejka chyba nigdy się nie kończy. Kolejny jarmark jest niemal za rogiem, na placu Am Hof. Ten również jest kameralny. Na każdym z nich można kupić nie tylko grzane wino, ale też różne inne poncze o wymyślnych smakach i nazwach. Hot kiss, czyli na gorąco prosecco, śmietanka i malinka. Są też opcje bezalkoholowe oraz szeroki wybór gorących czekolad. Tutaj zaserwowano nam je w ładnych, miętowych kubeczkach. Warto pokręcić się po okolicznych uliczkach, bo Wiedeń to wspaniała przygoda architektoniczna. Ogromne gmachy wspaniałych pałaców wyrastają niemal na każdym kroku. Czasem można znaleźć perełki jak ten secesyjny zegar kotwiczny, czy piękny pomnik Gutenberga na tle wyjątkowej kamienicy oraz rozświetlonego księżyca. Za mną kościół świętego Boromeusza, czyli barokowa perełka z XVIII wieku. Kościół powstał w podzięce za odwrócenie zarazy. Słynie z 2 kolumn, z których jak widać jedna obecnie jest w remoncie. Na placu przed nim również organizowany jest świąteczny jarmark, na którym postawiono nasianko. A to prawdziwe znawczynie Wiednia. Jeśli szukacie jakichkolwiek informacji, to na pewno u nich. Klaudia i Monika z From Love to Travel. Cześć! Hej! Mamy szybkie pytanko. Kiedy najlepiej zwiedzać Wiedeń? Tak naprawdę prawie każda pora roku jest dobra. Tak jak teraz mamy listopad, są jarmarki, listopad, grudzień. Wiosną już są jarmarki wielkanocne, potem się zaczyna kwiaty piękne, ogrody. Tak. Najgorsza kolorowo. naszym zdaniem to styczeń i luty. Czyli tak standardowo można by powiedzieć. Wakacje są co prawda upały, ale jest dużo miejsc w plenerze, gdzie można się i ochłodzić, i Basenów, baseny, Dunaj. parki, także też polecamy. A znowu jesienią winobranie, więc jak najbardziej też piękne jesienne klimaty. Winka się można napić w winnicach wiedeńskich. Dokładnie. Wspaniale. A czy przygotowałyście jakieś miejsce, gdzie można szczególnie dużo o Wiedniu się dowiedzieć? Tak, mamy swoje autorskie przewodniki już od kilku lat w naszym sklepie. No i blog oczywiście. Też na naszym blogu jest dużo artykułów, a w przewodniku mamy gotową trasę zwiedzania, więc jak ktoś nie ma Fantastycznie. kompletnie czasu się przygotować, no to ma gotową traskę przez nas przygotowaną na zwiedzanie. I oprócz tego mamy jeszcze drugi przewodnik, Wiedeń mniej znany, czyli jak ktoś ma więcej czasu albo już był w Wiedniu. I chce znaleźć jakieś takie mniej oczywiste perełki, no to tutaj też przychodzimy z pomocą. Na Zapraszam. pewno ten Wiedeń mniej znany zainteresuje nas szczególnie. Bardzo się cieszymy. To już wiecie, gdzie szukać informacji o Wiedniu. Dziękujemy, Dziękujemy, zapraszamy. Linki do ich przewodników zostawiamy w opisie. A jak już wspomniano o austriackich winnicach, Najstarsza piwnica w Wiedniu. Do dzisiaj produkuje się tu fantastyczne wino musujące. tradycja tworzenia tego trunku sięga tu XIX wieku, kiedy Robert Alwin Schlumberger wykorzystał swoją wiedzę zdobytą w Szampanii i wytworzył pierwsze austriackie wino musujące, które gdyby nie zastrzeżenie nazwy, można by bez problemu nazwać szampanem. Piwnicę zwiedza się z audioprzewodnikiem, poznając historię i tajniki tego gazowanego napoju. Na końcu można skosztować złocistego trunku. Degustacją cieszyliśmy się też u mistrza winiarskiego. Wina marki Christ zdobyły tytuł najlepszych w całej Austrii. Gratulujemy! Tradycje winiarskie są tu przekazywane od wielu pokoleń, bo rodzina Rainera Christa zajmuje się tym od 400 lat.
Zawsze dla nich celem było tworzenie doskonałego jakościowo wina, co szczególnie czuć w kolekcji wyśmienitych, głównie białych win. A wiecie pewnie, że wino to doskonały dodatek do mięs, zatem zatrzymamy się w pysznym miejscu na kolację. Jesteśmy w eleganckiej restauracji Stoffer. Ja zamówiłam sobie gęsinę. Co prawda Świętego Marcina mamy już za sobą, ale wtedy nie miałam okazji, więc dzisiaj spróbuję. Łukasz ma wyjątkowe danie, również lokalne. Generalnie w tej restauracji serwuje się dania lokalne, austriackie, więc bardzo chętnie ich spróbujemy. Mięsa były wyśmienite. Często jarmarki świąteczne są wręcz ogrodami świateł, po których przechadzać się można całkowicie za darmo. Takie piękne instalacje odnaleźliśmy na jarmarku przy kampusie Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ceny grzanego wina wahają się w okolicach 5, 6 do 7 euro na wszystkich mniej więcej jarmarkach. Na każdym jarmarku są różne kubeczki. Ten akurat nam się podoba najbardziej. Kaucję płaci się za każdy 5 euro, a później można zwrócić, odzyskać pieniążki lub wziąć na pamiątkę. Tak właśnie zrobimy. Jarmark ten organizowany jest nieopodal kościoła wotywnego, który stanął tu w XIX wieku jako wotum wdzięczności za ocalenie z zamachu cesarza Franciszka Józefa I, późniejszego męża Sisi. Co ciekawe, na budowę kościoła złożyło się 300 000 Wiedeńczyków. Niestety wstęp do świątyni był zamknięty, więc nie podziwialiśmy jego neogotyckiego wnętrza. Poniedziałek to nie najlepszy dzień na zwiedzanie Wiednia, bo to nie jedyny obiekt zamknięty w tym dniu. Za to wstąpiliśmy do kościoła Maria am Gestade, a to głównie przez wyjątkową dla Polaków ciekawostkę. W kościele za mną znajdują się relikwie Klemensa Hofbauera. Nie byłoby może w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to kolejny polski akcent, bowiem jest on patronem zarówno Wiednia, jak i Warszawy. Święty pod koniec XVIII wieku przybył do Warszawy, by szerzyć wiarę oraz otaczać opieką sieroty i prowadzić szkoły. Były to ciężkie czasy rozbiorów, więc gdy nie starczało pieniędzy, sam żebrał po domach. Ostatecznie został wyrzucony przez nowe władze z naszej stolicy i wyjechał do Wiednia, lecz zawsze uważał Polskę za drugą ojczyznę. Kościół Świętego Ruprechta to najstarsza świątynia w Wiedniu, pochodzi z XII wieku, czyli jest romańska, taka jak lubimy. Niestety dzisiaj jest poniedziałek, a akurat w poniedziałek jest nieczynna. W pozostałe dni tygodnia w wybranych godzinach można wejść do środka. Z zewnątrz kościół łatwo przeoczyć, a wiąże się z nim taki kawał historii. Choć pierwsze udokumentowane wzmianki pochodzą z XII wieku, to jest on zapewne o wiek starszy. Podobnie niepozorna jest gospoda Grischenbeisl, w której można posłuchać muzyki na żywo. Siedziby jednej z najstarszych restauracji w całym Wiedniu. Na bramie wejściowej widniał szyld z datą 1447. Znowu tradycyjna kuchnia regionalna. Dzisiaj powiem o Łukaszu, który wziął sobie sznycel wiedeński, a bywały tutaj znaczne osobistości. I co ciekawe, ich podpisy można podziwiać w jednym z pomieszczeń. Są tam znakomite nazwiska jak Pavarotti, Johnny Cash, Phil Collins czy Snoop Dogg, ale również Beethoven czy wspomniany wcześniej sam Mozart. Niebywała kolekcja. A wiesz, że w Wiedniu też mają Belweder? Jeżeli widziałeś nasz film z Majorki, nie powinno to być dla ciebie zaskoczeniem. Przecież nazwa oznacza tyle, co piękny widok. A tych i tutaj nie brakuje. Belweder w Wiedniu składa się tak naprawdę z dwóch pałaców, górnego i dolnego. Łączy je wielopoziomowy ogród. Cały kompleks pochodzi z XVIII wieku. Urzędował tu swego czasu arcyksiąże Franciszek Ferdynand, który został zamordowany w Sarajewie. To ten, od którego śmierci rozpoczęła się I wojna światowa. W górnym pałacu jest galeria sztuki i to wybitnych artystów. Znajdziesz tu dzieła Moneta, Van Gogha czy Klimta. W okolicach budynku jest oczywiście świąteczny jarmark. Wszak mówiłam, że jest ich w stolicy co najmniej kilkanaście. Przestrzeń pomiędzy pałacami jest ogromna i bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak te ogrody są przyozdobione kwitnącym wiosennym kwieciem. Może kiedyś. Mowa o widokach, a póki co nie weszliśmy na żaden punkt widokowy na miasto.
polecimy Wam bardzo nietypowy, bo diabelskie koło w popularnym parku rozrywki Prater. Co ciekawe, wchodząc do niego również cofasz się w czasie, bo jego inauguracja miała miejsce w XIX wieku, w 50. rocznicę koronacji Franciszka Józefa I. Powoli wznosi się on na wysokość ponad 60 metrów i zapewnia wspaniały widok na miasto, w szczególności w barwach zachodzącego słońca. Czy widać stąd największy pałac Wiednia? Nim do niego trafimy, wstąpimy jeszcze do klimatycznej gospody, w której potrawy wybiera się spod lady. W poprzednich restauracjach serwują super mięsa, ale musimy przyznać, że dodatki są z reguły skromne. Tutaj jest spore bogactwo mięs, ale też sałatek, dzięki czemu można posmakować wielu potraw podczas jednego posiedzenia. Pałac Schönbrunn przywiódł nam na myśl nasz pałac w Wilanowie. Również w sporej odległości od ścisłego centrum miasta wyrasta piękna architektura otoczona rozległym ogrodem. Tutaj kolejny jarmark, jest ich w mieście kilkanaście, wszystkie są barwne, kolorowe, a tutaj też chyba pierwszy raz grają bożonarodzeniowe piosenki, co od razu tworzy dodatkowo piękny nastrój. Podsumowując, każdy z nich ma coś szczególnego, co przyciąga turystów. W dodatku budzi się ciekawość, jakie kubki będą tym razem. Także warto odwiedzić nie jeden, a kilka. Polecamy. Wracając jednak do pałacu, budowla jest ogromna, największa w Austrii. Ma aż 175 metrów długości. Choć na to nie wygląda, to historia pałacu sięga XIV wieku, kiedy to nazywał się Katerburg. Obecna bryła pałacu pochodzi z XVII wieku. Co ciekawe, kryje aż 1441 pokoi, z czego 45 jest udostępnionych do zwiedzania, a nazwa Schönbrunn to po prostu piękne źródło. Poprzedni został niemal całkowicie zniszczony podczas oblężenia przez Turków. Co ciekawe, to w tym budynku kształtowały się granice Księstwa Warszawskiego, gdy podpisano pokój pomiędzy Francją i Austrią. Dokładnie naprzeciw pałacu takie oto piękne wzgórze widokowe, a w pałacu zagrał koncert jako 6-letni chłopiec Amadeusz Mozart, czym wywołał niemałe wzruszenie i oszołomienie rodziny cesarskiej. Tak zaczęła się jego kariera. Polecamy spacer na wzgórze Glorieta, czyli pomnik sprawiedliwej wojny. Dziś jest tam popularna kawiarnia ze wspaniałym widokiem na piękny Wiedeń. To kiedy się wybierasz? Pozdrawiamy!